Dzień dobry, kolejny przyjazd na siedlisko. 2 dni temu było słonecznie, a dzisiaj znowu pochmurno i po południu ma być deszczowo. Także zgodnie z planem, planowany remont, dzisiaj ciąg dalszy, także ja się przebieram i zaczynam działać. Godzina prawie 11, a ja pół godziny pierwsze spędziłem, żeby sobie wszystko jakoś tam jeszcze w głowie ułożyć, bo wcześniej oczywiście zrobiłem sobie plany i wyrysy. No tu mniej więcej wyrys, 3 wersje, jak te płytki układać. No i wygrywa chyba ta jednak trzecia, ostatnia wersja, jak jeszcze sobie teraz na żywo to wszystko pomierzyłem. Płytki będą jednak troszeczkę dłużej niż zamalowałem folią, pewnie z 5 cm dłużej, no tak, żeby tu w razie czego było wygodnie przyłożyć, odjąć tą osłonę wentylatora, bo tu będzie oczywiście wentylator, kabelki są, to tak tylko na przymiarkę w tej chwili założyłem. No i wanna 70 plus ta ścianka, więc pewnie będę chciał zrobić płytki mniej więcej tak na równo, coś w tym stylu. Płytki też będę chciał układać od góry. No i pierwsze, co już mi wpadło w oko, no to, że sufit jest w zasadzie krzywy, bo to praktycznie widać. Przyłożyłem więc poziomicę, no i ucieka na pół oczka. Jeżeli wezmę poziom, no to widać, że jest prawie centymetr odstępu. Tu jest najgorzej, czyli cały ten narożnik i gdzieś mniej więcej odtąd, więc nie ma sensu kuć całego sufitu, bo to myślę, że robota bzdurna by była, a ten sufit piekielnie twardy. Raczej trzeba będzie zacząć po prostu z tego narożnika i wychodzić płytkami w tę stronę. A tą przestrzeń, która będzie tu, no po prostu albo fugą, albo potem szpachlą zatkać. Na szczęście na tej ścianie nie ma, przynajmniej tak wstępnie, aż takiego odchyłu, więc w sumie jak tutaj wyjdę, no to też te pół centymetra u góry jakoś może potem zamaskuję. Tak mi się przynajmniej wydaje. Światło dodatkowe jest. No to cóż, trzeba lecieć po płytki i rozrabiać klej. Kolejne pół godzinki pękło, ale ja przynajmniej mam ułożony mniej więcej wzorek, jaki chcę kłaść. Mniej więcej, bo tylko tych płytek jeszcze skrajnych nie jestem pewien. No jak widać, one się troszeczkę tutaj odcinają, bo te są z tych jaśniejszych, a te są z tych ciemniejszych, więc pewnie te 3 wylecą, no ale jak mi będą zostawały tam docinki, to może akurat te się tu zmieszczą, więc od razu je lekko odsunę, żeby było tak, że to nie do końca tak jak trzeba. Piesek no chyba znudzony tym po prostu, bo przekładam to w kółko z kubki na kubkę, z miejsca na miejsce, no ale coś takiego myślę, że będę układał. Zaprawa rozrobiona, pierwsze płytki przygotowane. No i trochę się boję, bo nigdy płytek od góry nie układałem. Gres jeszcze ciężkawy, więc klej może troszeczkę gęstszy zrobiłem. No i zobaczymy, jak do tej folii to się będzie trzymało. Ewentualnie, jeżeli faktycznie coś będzie spadać, no to pomyślałem, że będzie poziomica od dołu i gdzieś tam może podparta. No, to taki plan awaryjny. Jak będzie, tak będzie. Teraz jak sobie to podkułem, to w sumie nie było aż tak strasznie. Wystarczyło tak naprawdę sam narożnik i jakoś to poszło. No i ten poziom niemal jest. No gdzieś to kawałeczek ucieka, ale już taki... Oj, coś mi przeskoczyło. Ale już taki dystans 2 mm to myślę, że nie będzie widać. No dobra, lecimy z tym. Nie ma co przeciągać. Tym razem klej na płytkę. No i chwila prawdy, co z tego będzie. No dobra. Jakoś to złapać. Ciach. Ciach. Gdzieś tam podobijać. Tu mały dystans zostawić. Będzie spływać. Za ciężki ten gres, kurczę. Czyli muszę coś wymyśleć na podparcie, bo inaczej nic z tego. No właśnie, widać jak leci. O jacie. No to sobie wymyśliłem układanie od góry, nie ma co.
jak to mówią, matka potrzebą wynalazku i wszystko, co się ma pod ręką gdzieś w garażu, może się przydać. No i pierwsza płytka, powiedzmy, że poziom jest, ale jeżeli każdą będzie trzeba tak podpierać, no to przecież ja tego w życiu nie ułożę. No jedyna moja nadzieja jest taka, że jak w miarę podpierania będę szedł dalej na te ścianki dookoła, to że może przez te 10 czy 15 minut, jak będę szedł dalej, to tu już klej będzie wiązał. No oby, bo nie chciałbym zgubić tego poziomu, który jest teraz, bo jest w zasadzie idealnie. Jeszcze w internecie przed chwilą przeczytałem podpowiedź, żeby smarować zarówno płytkę, jak i ścianę. No i zobaczymy, czy to będzie miało jakieś znaczenie. W razie czego kolejna belka docięta. No i będzie takie podpieranie. Na szczęście poziomic jest kilka, listwa też. No i może jakoś to będzie. Jak dla mnie smarowanie dwóch powierzchni nie zmieniło nic. Płytki też opadają. Więc tutaj nawet poszła szyna, żeby jeszcze na końcu docinek złapać na jednej poziomicy. No, przekombinowałem z tym układaniem od góry. Chciałem, żeby było tu ładnie i równo. No i pewnie jest lepiej niż bym od dołu szedł, no bo jest jakieś tam, nie wiem, 2-3 mm odstępu. A tak jak sobie mierzyłem, no to na dole będzie docinka jakieś 13 cm. U góry taką 13 robić, no brzydko. Znowu, czy jakbym układał tyle płytek po kolei, czy bym sobie tak idealnie wymierzył, żeby to było 13? Też się po prostu boję. Potem cięcie gdzieś może być nierówno i tak dalej. Stąd był wymysł układania od góry, żeby tu była cała płytka. Ale czasu mi się zejdzie z tym do groma. Lepiej gorzej, ale powiedzmy, że kolejne docinki położone. No robię bezodpadkowo, czyli jak tu miałem całą płytkę przeciąłem, to po prostu kładę dalej. Być może będzie trochę różnica z tą podłogą, gdzie miałem konkretne przesunięcie, ale myślę, że tutaj mniej więcej mi się to zrówna. No ta ścianka, ten narożnik po prostu będzie taki trochę dziwny. No ale potem dam tu całą, więc tu będzie znowu taki docinek, tu będzie mniej więcej dotąd, więc jakoś to myślę, że będzie wyglądało. No dobra, no pytanie teraz, ile czasu te poziomice będą tak musiały być przyczepione. W sumie nie wiem, idę dociąć jeszcze tu ostatnią płytkę. No i cóż, i będziemy myśleć, co dalej. Chociaż chyba na dworze to się dzieje coś dziwnego, więc może akurat tam to będzie zastygało, a ja ogarnę te płytki, to znaczy je pochowam, bo słychać z daleka, że grzmi. No i tam chmura, chociaż tu jeszcze przed chwilą były promyki słońca. Ależ płynęły takie ciężkie, ciemne, no chmury, ogromna ilość zresztą po tym niebie. Parno zrobiło się strasznie, gdzieś tam w okolicy grzmiało i grzmiało. No i nawet gdzieś tam myślałem, że już lunie, a tu w sumie nie bardzo. No ja w tym czasie męczyłem się dalej z płytkami. No i pękła ponad godzina, a ja mam ułożone ledwo jeden rządek, znaczy no jeden cały rządek i zaczęty ten kolejny. Myślałem, że jak godzina minie, to już zwiążę i że w miarę się będzie trzymało, nie spływało. Pomyliłem się, no niestety. Spływa i to znowu mi się zrobiła ta szpara paskudna. Nigdy więcej płytek od góry. Nie wiem, czy to ta folia wpłynie, to powoduje, że to w ogóle nie chce wiązać, czy o co chodzi. W sumie jak ona ogranicza wchłanianie wody, to może i faktycznie ten klej nie oddaje wody w ścianę, tylko to po prostu potrzebuje zdecydowanie więcej czasu. No i ja mam teraz problem, no bo jeżeli będę takim tempem to układał, to ja to będę siedział tydzień. No a myślałem, że ja to w 2 dni, czyli dziś i jutro ogarnę. No i teraz przyszło mi do głowy, że może jednak zacząć jakimś cudem teraz próbować od dołu. Czyli płytka po płytce sobie przykładać i tyle, ile mi wyjdzie na dole, to po prostu uciąć. No i spróbować się jakoś wspomagać dołem, bo inaczej no ja nie mam pomysłu. No przeliczyłem się po prostu z chęciami i umiejętnościami na to, co tu mnie teraz spotkało. Więc chyba mała przerwa na jakiś szybki obiad. Oho, gdzieś tam grzmi, więc chyba jednak lunie
może to zwiążę, a ja będę myślał, co wtedy dalej. Ale pewnie skończy się na układaniu, mimo wszystko od dołu. To jednak deszcz. I to wcale nie taki mały. Będzie mokro, nie ma co, bo to nawet burza. Co tam, piesku? Poczekamy, aż przestanie. Nie ma innego wyjścia. Po takim deszczu to musi być tęcza. Nie ma innej opcji. Czekam na to, aż się rozpogodzi. U mnie już prawie słońce. Ta ciemna chmura poszła tam. No i w tamtej okolicy zazwyczaj też pojawia się tęcza. No jeszcze chyba chwilę na nią trzeba będzie poczekać, bo w tym roku jeszcze nie było. No to co? Dzisiaj musi być. Nic z tego nie będzie, bo tam już idzie następna chmura i znowu grzmi. Także cóż, idę do tych nieszczęsnych płytek. Nie jest to dzisiaj dla mnie udany dzień. Nie odpuściłem i stwierdziłem, że muszę sobie jakoś poradzić z tymi płytkami od góry. No i w sumie tu, gdzie jest karton gips, to zamiast ustawiać właśnie poziomicę i podpierać kołkami, to znalazłem sobie gwoździki. Gwoździki, które mają mniej troszeczkę niż fugi. Znaczy no, to jest wiadomo, że plus minus, bo to jest jakieś 2 mm. Myślę, że tu średnica też jest około 2 mm. No i zamiast to podpierać, wbijam sobie i zabezpieczam, żeby się nie obsuwało gwoździkami. Wszystko się tu teraz elegancko maczuje, zgadza. No i tak to można robić. Oczywiście tak to tylko na karton gipsie, a tu będzie dalej wyzwanie, ale może akurat to mi przeschnie przez jakiś czas i potem to zwiążę, złapię i jak mi się skończy zaprawa, to dopiero odczekam z godzinę czy ze dwie i będę kolejne 2 rządki kładł. No i pomału może to poleci. Zaprawę też jakoś tak nie używam dużo, staram się zostawiać czyste fugi, po to, żeby potem mieć mniej jakiegoś takiego sprzątania i wydrapywania z tych miejsc. Ogólnie to też jestem bardzo zadowolony z tej maszynki. Nie trzeba za bardzo znaczyć nic na płytkach, tu jakieś moje wcześniejsze mazania, tylko po prostu bierzemy sobie, ustawiamy tyle, ile trzeba. Mi trzeba w tej chwili 11,5. Przykładamy płytkę. Ciach. Dla pewności jeszcze można laserek. No i jest, no gdzieś tam pół milimetra, ewentualnie przekosu. Ale to nic, pół milimetra mnie nie zbawi. No i cięcie. Elegancko, równiutko, tak jak chciałem. Narzędzia pomyte, wyrobiłem pół wiaderka kleju, no i będzie mała przerwa. Akurat może mi te płytki zwiąże, teraz chwilowo nie pada, ale w sumie w ciągu tej przerwy no to nie da rady nigdzie wejść, bo jest za mokro. Więc ja mam do załatwienia jedną rzecz, jakieś 2-3 godzinki mi się zejdzie. Jadę i może akurat wrócę i tam będzie sucho i zwiążę, będzie można wieczorem kłaść następne warstwy płytek. No tak, jestem z powrotem, średnio zadowolony, bo 3 godziny, ponad 3 godziny widzę pękły, a ja nie załatwiłem tego, co chciałem. No trudno, mokro, pochmurno, więc dzisiaj będzie szybko ciemno. No i trochę tak z niesmakiem, bo w sumie te 3 godziny to takie przepalone, jak się okazało. No ale nic, nie o tym, trzeba myśleć, co dalej z remontem. Trochę mi się nie chce w sumie z powrotem, światełko, lecieć z tymi płytkami i chyba poczekam do jutra na spokojnie, niech ta warstwa wyschnie, ale oczywiście leniuchował dzisiaj nie będę i tak myślę, położę po prostu tu gładź, bo te ścianki i tak trzeba będzie zarobić i tak, bo po tej masie szpachlowej jest wiele takich rzeczy, które trzeba po prostu powypełniać.
Z tym się chwilę zejdzie, a te płytki trochę mi dzisiaj dały też nerwów, więc przynajmniej jedna rzecz, z której coś będzie. O, może w ten sposób. Gładzią z wiaderka mi pracuje się zdecydowanie lepiej niż takim proszkiem samodzielnie rozrabianym z wodą, ale wiadomo, trzeba to dobrze wymieszać. Później uzupełniam sobie wszystkie większe nierówności, typu właśnie dziury po wkrętach czy narożniki. No i na końcu większe fragmenty. Tutaj już na początku mniejszą pacą nakładam, a potem dużą pacą ściągam. No i efekt na dzisiaj w miarę zadowalający. Wiadomo, że są miejsca, gdzie jest to dobrze położone, tak jak tu nie ma do czego się przyczepić. No ale są też miejsca, tak jak tu bliżej narożników, gdzie jutro pewnie jeszcze w dzień zrobię małą poprawkę. Na dzisiaj z remontem pewnie tyle. Jakaś kolacja i może jeszcze dosłownie na 15 minut pooddychać na dworze. A i na kolację sobie pojem dzisiaj coś dobrego. Koło oscypków to pewnie to nawet nie leżało, ale jeszcze się nie przygrzało i już ładnie pachnie. To co dopiero będzie, jak się przyrumieni? Ależ mi ślinka cieknie. No już się nie mogę doczekać, ale jeszcze pewnie z minutkę. Żurawiny co prawda nie mam, ale myślę, że z pomidorem też będzie spoko. Smacznego! To mamy poranek, mokro, 9 z minutami, a ja przespałem prawie 10 godzin. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak długo spałem. Czy to po tym deszczu wczorajszym, czy co, ale aż sam jestem w szoku. Na pewno zrobiło się dużo chłodniej, no i na pewno skoro taka późna już godzina, to trzeba poranny rozruch jakiś delikatny zrobić i szybki. Potem śniadanie, no i cisnąć do tych płytek, bo sporo chciałbym jeszcze dzisiaj ułożyć. Chociaż patrząc na to, jak mi szło wczoraj, nie liczę, że ułożę wszystkie, ale jakbym ułożył jeszcze ze 2-3 rządki i może całą tą ściankę, byłoby dobrze. Przeczytałem na opakowaniu i niby użytkowanie tych płytek można po klejeniu rozpoczynać po 24 godzinach. Mi minęło 12 godzin, więc myślę, że już nie powinny spływać. No, zdejmę te rusztowanie i będzie chwila prawdy. Na szczęście się trzyma, no i nie ryzykuję dotykać jakoś mocno tych płytek, ale ważne, że nie spływają. Czemu nie ryzykuję? Bo tu nawet po zaprawie widać, że ona jeszcze w 100%, tu była listewka, która podtrzymywała, nie wyschła i nawet paluchem można ją jeszcze ruszać, więc no, jeżeli ktoś ma praktykę, to powiedzcie mi, czy to przez tą folię wpłynie, czy co, że ten klej tak wolno wiąże, bo ja nie mam innego pomysłu. Tak, mierzę sobie jeszcze, a w zasadzie już zmierzyłem odległości. Dłuższy bok wanny ma 129,5 cm, mi wychodzi 129,7, więc tylko 2 mm zapasu. Trochę mało, fajnie by było mieć pół centymetra, czyli muszę z jednej albo z drugiej strony, albo tu i tu ciut mniej kleju dawać, tak żeby mieć naprawdę te pół centymetra luzu przy obsadzaniu wanny. Wyrobiłem już całą rozdrobioną zaprawę i może tu efekt nie powala, bo jest tylko jeden rządek, ale za to jest już cały karton gips ogarnięty. Nawet z docinką tą taką na dole, tu wyszło 5 cm na dole, czyli dosłownie taki pasek. No gdyby, nie wiem, trafiło się, że on u góry będzie czy coś, paskudnie przecież. A tak jak jest u dołu, w żaden sposób nie będzie przeszkadzał i całe szczęście. No cóż, tu jest w miarę, no bo tak naprawdę z tym kartonogipsem no był ten plus, że udało się gdzieniegdzie gwoździki wsadzać i można było sobie spokojnie lecieć. Z tym poczekam kilka godzin teraz, aż to wyschnie. Nie wiem, no coś innego porobię, zjem obiad i tak dalej. A przecież jeszcze tutaj narożniki zaraz muszę gładzią drugi raz zalecieć. Może też wyjdę chwilę na dwór, bo tak jakby się przejaśniało. No i wtedy dopiero pod wieczór zdejmę to rusztowanie i fajnie jakbym ułożył jeszcze 2 rządki. No bo tu jest woda i będę musiał kupić otwornicę do gresu. Wymierzone jest tak, żeby ta cała płytka była właśnie tu, gdzie będzie kran, więc w niej trzeba będzie wycinać otwory. Czyli takie otwornica diamentowa to się chyba nazywa, coś takiego. Odpadków w zasadzie nie ma praktycznie nic, czyli zgodnie z tym, co
sobie zaplanowałem i rozrysowałem na papierze. Rozrysowanie jest i plus minus się zgadza, mówię plus minus, bo gdzieś tam centymetrowe przesunięcia. Niestety strzeliła mi jedna płytka, więc ją wziąłem na jakieś takie docinki, stąd te odpadki. No i tak naprawdę z czegoś, co mi zostało ewentualnie jeszcze do wykorzystania. To jest ten fragment, więc jak na tyle. Gdyby nie to pęknięcie, to myślę, że odpadków praktycznie by nie było, więc przynajmniej z tego jestem zadowolony. No dobra, to niech sobie wysycha, a ja lecę teraz pewnie na dwór trochę. Na dworze zimno i przede wszystkim mokro, więc ogródek odpada. Odpada też sprzątanie tego grajdołka, bo w błocie nie chce się mazać. To jest pierwszy powód, a drugi to wypatrzyłem tam gniazdo zaraz za tym kołkiem. Jajeczek sporo złożonych, widzicie je w sumie teraz. No i nie chcę tego gniazda za bardzo ruszać, więc pewnie sprzątanie tego grajdołka, no to za 2-3 tygodnie się odłoży. W sumie kamerę tam może zamontuję, z ciekawości na tym kołku i zobaczymy, czy tam się coś nagra. No i w sumie za dużo roboty na dworze chyba dzisiaj nie będzie, skoro mokro przede wszystkim. Może pójdziemy zobaczyć do stawiku, ile tam jest wody. I jakoś dużo chyba nie przybyło, albo tak mi się wydaje. Zresztą mam filmiki sprzed kilku dni, no to pewnie widać przebitkę, widać porównanie. No nie wiem, tyle popadało wczoraj, znaczy mocno, a tu chyba jakoś dużo nie ma. No to cóż, kwiatuszki, nie kwiatuszki, nakarmimy rybki. Parę kromek suchego jak zwykle tu wędruje. Niby niedobrze, no ale jakoś tak te rybki się do tego chleba chyba przyzwyczaiły. A później ja zjem obiad, no i chyba posprzątam trochę w tej starej chacie, bo tam już mam taki syf, że aż strach pokazywać. No i następnie będzie gładź, bo to też trzeba zrobić, drugą warstwę. Tak z ciekawości zdjąłem panel solarny z tej kamery. No i wezmę ją, zamontuję na tym wystającym kołku. Zobaczymy, czy ta kuropatwa, bo to chyba kuropatwa, się nagra i jak często tutaj przesiaduje na tych jajcach. W ten sposób, tak to zostanie. No i ogólnie tą wiosną to siedlisko ptakami stoi. Tu kuropatwa, tam pokazywałem ostatnio, nie będę teraz przeszkadzał, dudek ma gniazdo. No i były jeszcze sikorki, ale sikorki, tu nad drzwiami, to już sobie młode wyleciały. A naprawdę było ich tam dużo. Jeżeli chodzi o gładź, to dzisiaj w zasadzie głównie narożniki, no i gdzieś tam, gdzieniegdzie punktowo prześwity z wczoraj. Także pociapana ściana znowu, no zobaczymy jak to wyschnie, to myślę, że już będzie wystarczająco. W sumie jak tu był karton gips, to może wystarczyło nawet te ślady po śrubach, a resztę zostawić. No nie wiem, położyłem to położyłem. Zastanawiam się nad sufitem, no bo tu mam największe wyzwanie, bo o ile na łączeniu będzie gładko, no to potem robi się chropowato i to chyba trochę głupio będzie wyglądało. Zresztą nie wiem, no dotrę gąbką potem i zobaczymy. No trochę by mi się nie chciało całego tego sufitu lecieć i szpachlować. Tu zresztą, gdzie puszczałem przewód, przecież i tak będę musiał szpachlować. No nie wiem, zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Także teraz co? Trzeba szykować płytki. Rozpakowałem resztę paczek z płytkami i powyciągałem wszystkie ciemne płytki. No tych ciemnych są w zasadzie dwa rodzaje. Takie z oczkiem tu i powiedzmy bez oczka. I policzyłem mniej więcej ile tych płytek jeszcze potrzebuję. No nie patrząc na te docinki, bo te docinki teoretycznie powinny być tu właśnie na dole. Ale potrzebuję 24 płytki. Mam 23. Więc jednej płytki mi powiedzmy brakuje. Mam nadzieję, że te docinki sprawią to, że będę miał jedną chociaż płytkę w zapasie. No bo tu wycinanie, tu wycinanie, tu wycinanie. Nigdy nie wycinałem tak dużych otworów, więc się boję, że mogę coś zrobić źle. I oby mi starczyło. No jeżeli nie starczy, no to będę brał te płytki. Chociaż dalej, no ja tego nie rozumiem.
Widzicie to? To jest ciemna płytka, to jest jasna i te płytki były w jednej paczce, po prostu wymieszane. No. Te są bardzo ładne, przynajmniej jak dla mnie, te takie średnie. Więc jak można było coś takiego pomieszać i to we wszystkich paczkach tak było? 7 płytek w paczce, 3 zazwyczaj ciemne, 4 takie jasne. No dla mnie nawet jak to by było gdzieś na przemian układane, no to nie wyglądałoby w żaden sposób ładnie. No ciemne z ciemnymi, jasne z jasnymi, nie inaczej. No w skrajnym przypadku, gdyby któraś płytka mi pękła czy coś takiego, no to tu gdzie będzie wanna, teoretycznie u dołu nie będzie tych płytek widać, więc w ostateczności tu na dole dam znowu te jasne, no ale tfu, oby wystarczyło. Instrukcja instrukcją, a rzeczywistość rzeczywistością. Czas schnięcia otwartego 20 minut, korygowalność płytek, że niby nawet pół godziny, fugowanie. Jak to rozumieć? No po 24 godzinach, a ściany po 4-8. Czas użytkowania zaprawy, czyli po rozrobieniu nawet do 8 godzin. Więc w sumie te minimum 4, a najlepiej 8 godzin pewnie by było dobrze odczekać między kolejnymi rządkami, żeby ich nie zruszyć. No ja za bardzo tyle 8 godzin to nie mam, więc pewnie z 6 i zobaczymy jak to będzie. A, tu znowu jest od 6 do 8 godzin. Rzeczywistość pokaże. No i wczoraj też w okolicy kupiłem kolejny klej, bo tak myślałem, że tego mi zbraknie i zostało aby ciut. No i teraz tak sobie czytam. Niby firma ta sama, ale jakiś inny był, no bo powiedziałem, że mi spływają te płytki i że może jakiś taki szybciej wiążący albo coś w tym stylu. No i teraz czytam, nie stosować na ściany kartonowo-gipsowe. Także całe szczęście, że ja ten karton gips obłożyłem jeszcze tym klejem. 6 godzin od ułożenia tego, ponad 6 godzin, tu powiedzmy, że tam paręnaście minut mniej i o ile to się jeszcze jakoś trzymało bez ruchu, to tu, aby odłożyłem, zaczęło opadać, więc nie było wyjścia, kolejne podparcia. Przypomniałem też sobie o tych poziomujących klinach, czy systemie poziomowania płytek, bo w sumie tu ściana była w miarę równa, więc nie potrzebowałem ich. Ale jak będę skręcał płytkę z płytką, to może też to mi się po prostu będzie mocniej trzymało i nie wiem czy tak jest, ale mam przynajmniej taką nadzieję. No i zawsze gdzieś tam jak będą jakieś niuanse w milimetrach, to będzie to zrównywało. Oczywiście te płytki, no dalej, tak jak i na podłodze, mają takie momenty wybrzuszenia i tak dalej, chociaż przesunięcie jest 1/3, a nie do połowy, tak jak na początku układałem podłogę. No i faktycznie tutaj było wybrzuszenie bardzo często. Mówiliście, że się układa na 1/3, no i tak gdzieś próbuję na 1/3, ale mimo to są momenty, gdzie te płytki odstają. No ale tego już nie przeskoczę. Ja to widzę, ale pewnie nikt inny, kto tak spojrzy ogólnie na tą ściankę, tego nie zauważy. Faktycznie też jest trochę różnica w kleju. Ten, który rozrobiłem tak troszkę na początek, inaczej wiąże. Taki jest bardziej zwarty, gęsty, więc być może będzie to szybciej zasychało. Oby. No i przypomniałem sobie też, że ja mam gdzieś jednak otwornicę. Nie taką dedykowaną do tych rur, ale dedykowaną wydaje mi się do puszek. Idę tego poszukać. No głupi jestem. No otwornicę mam, ale przecież do betonu. Nie ma szans, żebym tym wywiercił cokolwiek w gresie. Otwornica pod puszki, a nie dziury w gresie. Jakoś nie wiem. Idę chyba, no co mi w sumie szkodzi. Zepsuję płytkę, to zepsuję i tak to jest nauka i takie grzebanie. Trochę się na to złoszczę, ale z drugiej strony śmieję. Idę po szlifierkę i będę rzeźbił po prostu tarczą zwykłą. Jakoś otwór w płytce. Piękny obrys, aż sam się boję co z tego będzie. W sumie nie wiem czy ciąć z tej strony, czy jednak z tej co będzie ładne. Nie będzie to pękało, odpryskiwało. Kurde, nie wiem no. Sam nie wiem, no i teraz jest wyzwanie. Może lepiej faktycznie i z tej to zaznaczyć i tu to ciąć. Świeża tarcza diamentowa, okularki ochronne i wariaczko jako pomocnik. No do odważnych świat należy, obrysowane w miarę dobrze. Jeżeli nie będzie tym szło, to oczywiście odpuszczę. Ale próbować, próbuję. Powiem tak, powolutku i gdzieś tam obrys zaczyna być. No jak na mnie,
To jestem w szoku, bo ja zbyt dokładny nie jestem. Oczywiście teraz trudniej będzie się zagłębić. Ale co, piesku? No chyba może być, nie? Nie uwierzycie, bo ja sam w to nie wierzę. Padła szlifierka. Tak, piesku. Nie chcę się teraz uruchomić. No nie wiem, czy szczotki, czy coś, ale po prostu przestała ciąć. Odejdź, piesku, odejdź. No ja wiem, że chcesz się bawić. No dobra, to pobawmy się trochę. Może mi się też jakoś tu zacznie lepiej dziać. Chodź. Tada! Jest druga. Ale tej to aż sam się boję. No ta malutka to była poręczna, a ta to i ciężka i może tak łatwo nią nie wyjść. No dobra, zobaczymy co z tego będzie. Powiem tak, jeżeli tylko trafiłem z rozstawem otworu, to znaczy dobrze wymierzyłem, to będę naprawdę zadowolony. A ty, piesku, co myślisz? Będzie dobrze w końcu, nie? No oby, bo się troszeczkę nacudowałem, ale no otwór bez ostrych krawędzi i w miarę równy. Idziemy przymierzyć. Jak dla mnie bardzo dobrze, czyli takie 3 minus, no bo trochę tu mi zeszło, takie jakieś 2-3 mm za mocno, a za to o tu muszę zrobić jeszcze miejsce na tą śrubkę. Ołówkiem sobie to zaznaczę, no ale jak na pierwszy raz wyrzynania taką szlifierką kątową, to myślę, że zdało egzamin. Jak na taką chałturę, to myślę, że ramka to spokojnie przykryje i tu tego brzydkiego nie będzie widać. Przecież ramki i tak są zdecydowanie szersze, więc z każdej strony będzie co najmniej po pół centymetra przykryte. No w końcu coś się lepiej udało, znaczy lepiej. Także może być. I nawet na koniec dnia wyszło słońce. Dosłownie tam za lasem będzie się chowało. Dobry znak, no ale też znak, że pomału trzeba mi się zbierać. Jak zwykle przed odjazdem trzeba urwać trochę dobroci z ogródka. Oczywiście szpinak, oczywiście sałata, jakiś koperek, no i troszkę szczypiorku. Aha, i nie można zapomnieć też o truskawkach. Chociaż te to się dopiero zaczynają. No, zimno, brak słońca i myślę, że może za tydzień dopiero będzie ich więcej. I to też tylko te, które były nakryte. I one też lekko nadmarzły, no ale tu przynajmniej jest owoc. No i widać też zdecydowanie odcięcie, jeżeli chodzi o wielkość krzaków. Po prawo przykryte, po lewo te, które całkowicie praktycznie przemarzły, więc one będą z dużym opóźnieniem. No cóż, niebo fajne, ale ja idę jeszcze tam dokończyć i posprzątać po sobie. I tak to na dzisiaj zostawiam. Nie podejmuję się kolejnej warstwy płytek, niech to wszystko sobie doschnie. I tak nie ma szans, żebym zrobił na przykład te otwory. Muszę kupić otwornicę diamentową. No jak docelowo to będzie, sam jestem ciekaw. Tu jest celowo zostawione miejsce na takie lustro. Lustro mniej więcej do tej wysokości do kabla, a szerokość jeszcze się zastanawiam. No wysokość 60, a tutaj może do tego miejsca, może dalej. Zobaczymy jaki będzie pomysł jeszcze na tą szafkę, która tu zawiśnie. No ogólnie płytki mnie pokonały, no co tu dużo mówić. Przeliczyłem się i to mocno. Ale wygrały bitwę, ja wygram wojnę, jak to się mówi. No bo na pewno to skończę, ale zamiast 2 dni będzie 3 albo i 3,5. Kto wie. Mam nadzieję, że teraz już będzie zdecydowanie szybciej to szło, jak już wiem co i jak i jakoś to pomału idzie. No ogólnie dzisiaj odcinek chyba z tych, jak czegoś nie robić. No ale człowiek uczy się na błędach. Wy możecie się uczyć na moich błędach. Lepiej to zawsze niż na swoich. No dobra, nie ma co. Płytkowy odcinek, mocno płytkowy, więc ja też tym akcentem kończę i do następnego razu.